figlio di Roma, capitano, bandiera, campione d'Italia e campione del mondo, uno scudetto, 2 Supercoppe, numero 10, Francesco! Francesco! Zdradzałem wszystkie moje dziewczyny, ale nigdy nie zdradziłem Romy i nigdy nie zdradzę. Te słowa Francesco Tottiego na zawsze pozostaną jego wizytówką. Przez 25 lat grał tylko w jednym klubie, oparł się gigantycznym pieniądzom Realu Madryt, a potem stworzył pomnik, który w Rzymie na zawsze pozostanie nieśmiertelny. Łatwiej usunąć z Rzymu Koloseum niż Tottiego, powiedział kiedyś trener Luciano Spalletti i oczywiście miał rację. To będzie historia o chłopaku, którego za młodu ucałował Jan Paweł II, a rodzina momentalnie okrzyknęła go wybrańcem. W Rzymie miał status Boga, do tego stopnia, że latami nie widział centrum miasta. Gdyby tylko wyszedł z samochodu, zostałby zadeptany jak słynne schody hiszpańskie albo wspomniane Koloseum. Od czasu, gdy zaczął być gwiazdą Romy, pod jego rodzinnym domem ustawiały się pielgrzymki. Kiedyś była taka historia, że jeden z więźniów skończył wyrok, ale nie chciał wychodzić z więzienia, bo wiedział, że za 7 dni to miejsce ma odwiedzić Totti. Chęć spotkania idola była potężniejsza niż wszystko. Totti nie był tylko piłkarzem, był symbolem, marzeniem, częścią tożsamości. Jest przykładem na to, jak wielką namiętnością we Włoszech jest futbol i o tym głównie będzie ten odcinek. Roma bez Tottiego jest jak Rzym bez słońca. To zdanie wielokrotnie będzie wracać w tym materiale. Jeśli będziecie kiedyś w Rzymie, bez problemu znajdziecie jego dzielnicę. Ulica Via Vetulonia, gdzie dorastał, mieści się 25 minut spacerem od Koloseum. To typowa siatka rzymskich uliczek. Obok do dziś jest wielki mural legendy Romy oraz zaprzyjaźniona restauracja pełna koszulek i pamiątek. Francesco mieszkał z rodzicami i starszym o 6 lat bratem Riccardo. W tym samym pokoju spał także dziadek, były konserwator chłodni, który po amputacji nogi nosił drewnianą protezę. Kiedy dziadek zmarł, mama, porządkując jego rzeczy, pokazała Francesco legitymację dożywotniego członka Romy. Młodemu momentalnie zapaliły się oczy. Był Rzymianinem z 7. pokolenia. Jego nauczyciele po latach wspominali, że w każdym wypracowaniu musiał wpleść wątek Romy. W pierwszej klasie szkoły podstawowej jego klasa została zaproszona na audiencję u Jana Pawła II w Watykanie. Byłem ubrany w jaskrawo-żółty dres, wyglądałem jak mały aniołek z blond włosami, wspominał Totti. Gdy papież przechodził, pogłaskał mnie po głowie, nagle zatrzymał się, cofnął się 2 kroki i pocałował mnie w czoło. Mama była w szoku, a jej przyjaciółka krzyczała: Fiorella, papież wybrał Francesco. W tym zamieszaniu ktoś ukradł jej portfel, ale mama zawsze uważała, że ten pocałunek był znakiem, że jestem wybrańcem. Zdjęcie z tamtej chwili potwierdzało tę historię, choć moim zdaniem papież po prostu polubił mój żółty dres. Śmiał się po latach Totti. Jego talent od początku był oczywisty. Jako 13-latek zaczął trenować w Romie i był chłopcem od podawania piłek podczas meczów. Co ciekawe, chwilę wcześniej próbował przechwycić go Milan. Ariedo Braida, dyrektor generalny, zapukał do naszych drzwi przy Via Vetulonia. Opowiadał po latach Totti. W salonie w obecności rodziców i brata mówił o planach Berlusconiego, o szkoleniu młodych talentów i o tym, jak bardzo Milan wierzy w moje umiejętności. Wręczył mi czerwono-czarną koszulkę w moim rozmiarze. Rodzice jednak odmówili, tłumacząc, że jestem za mały na rozstanie z rodziną. Tata zasugerował, by poczekać rok i zobaczyć, jakie pojawią się inne oferty. W głębi duszy wszyscy czekaliśmy na propozycję od Romy, dodawał Totti. W międzyczasie próbowało też oczywiście Lazio, inny wielki klub z Rzymu i lokalny rywal Romy. Jeśli wierzyć jednej z historii, to matka Fiorella bardzo szybko zniszczyła ich plany. Podobno miała kiedyś w niegrzeczny sposób wyprosić spod drzwi skautów Lazio, wyraźnie mówiąc, że mają nigdy więcej nie przychodzić, bo jej syn należy tylko do Romy. Inna wersja mówi, że interweniowali ludzie z sektora młodzieżowego Giallorossich. To oni przekonali rodziców, by pod żadnym pozorem nie puszczali chłopaka do Lazio. W młodości Francesco miał jeszcze jeden talent. Był prawdziwym mistrzem gry na automatach, szczególnie na fliperach. W dzielnicy był znany jako gnom, drobny, zręczny chłopak, który bił wszystkie rekordy w lokalnych barach. Ta precyzja i wyczucie będą później charakteryzować jego zagrania na boisku. Zanim jednak zadebiutował jako piłkarz, Francesco poznawał atmosferę Stadio Olimpico od środka. 24 kwietnia 1991 roku, podczas meczu Pucharu UEFA pomiędzy Romą a Brandby, 15-letni Francesco odmówił podania piłki bramkarzowi rywali Peterowi Schmeichelowi. Roma prowadziła wtedy 1-0. Totti chciał pomóc zespołowi. Kamery zarejestrowały tylko kilka sekund furii duńskiego bramkarza, ale to był pierwszy znak sprytu i charakteru, którym później definiował się Il Capitano.
Francesco systematycznie wspinał się po szczeblach młodzieżowych w Romie. W każdej kategorii wiekowej zostawał kapitanem. Nie przez krzyki czy agresję, ale przez naturalną charyzmę i szacunek kolegów. Mimo młodego wieku emanował spokojem i pewnością siebie, która zarażała innych. Tutaj na przykład macie zdjęcie z przełomu lat 80. i 90. Totti przyjmuje piłkę w derbach z Lazio, a za nim stoi młody Alessandro Nesta, wychowanek tego klubu i jeden z najlepszych obrońców tamtego pokolenia. Różni ich jednak to, że Nesta ostatecznie po 10 latach opuścił Lazio, a Totti do końca swoich piłkarskich dni był wierny jednej drużynie. 28 marca 1993 roku to jedna z kluczowych dat w karierze El Capitano. Francesco miał zaledwie 16 lat i 6 miesięcy, rozgrywał mecz w juniorach przeciwko Bresci, strzelił nawet 2 gole i nagle został zdjęty z boiska. Okazało się, że wzywał go trener pierwszej drużyny. Roma tego samego dnia grała też z Brescią, ale już w Serie A. Francesco pobiegł pod prysznic, szybko się ubrał i pojechał na stadion, gdzie miał zadebiutować jako najmłodszy piłkarz w historii Romy. To było absolutnie szalone. Kiedy wchodził na murawę, czuł się przytłoczony. Nie tylko debiutem w Serie A, ale świadomością, że właśnie spełnia swoje marzenie z dzieciństwa. Dla kibiców Romy każdy młody zawodnik musi udowodnić swoją wartość. Nie ma miejsca na błędy, a oczekiwania są ogromne. Po bramkach Claudio Canigi i Siniszy Michajlowicza Roma prowadziła z gospodarzami 2-0 i spokojnie zmierzała po zwycięstwo. Brakowało kilku minut do końca meczu. Trener Boszkow krzyknął do mnie: Dawaj, dawaj, Ruggero! Schodź z boiska, wpuścimy tego dzieciaka, wspominał po latach Ruggero Rezidelli, napastnik Romy. To wtedy na boisku pojawił się 16-letni Totti. Tym niepozornym, zaledwie 5-minutowym występem rozpoczęła się historia króla Rzymu, która trwała aż pół wieku. Pierwszą bramkę w seniorskiej piłce Francesco strzelił już jako 17-latek. Wujek obiecał mu wcześniej rower za pierwsze trafienie w Serie A. Byłem w stanie kupić sobie ten rower sam, zarabiałem już pierwsze pieniądze, ale polowałem na bramkę, wciąż myśląc o rowerze od wujka, wspominał później Totti. Ten pierwszy gol był symboliczny nie tylko ze względu na nagrodę, ale też dlatego, że pokazał charakterystyczną dla niego precyzję i spokój przed bramką. Już wtedy widać było, że ma w sobie coś specjalnego, umiejętność zachowania koncentracji w kluczowych momentach. Totti znalazł się w idealnym miejscu i pewnie uderzył. Był wrzesień 1994 roku, mecz przeciwko Foggi. To była zapowiedź czegoś większego. Prawdziwy rozwój Francesco rozpoczął się pod okiem Carlo Mazzone, trenera znanego z defensywnego stylu gry. Z drugiej strony Mazzone lubił wprowadzać młodych. Niestety dla niego Roma miała trudny początek sezonu. Mecze były nudne, z minimalną liczbą bramek, pomimo obecności skutecznego snajpera Abela Balbo. Sam Mazzone przyznał uczciwie, że gdyby był kibicem, to odpuściłby mecze Romy. Ale to właśnie Mazzone dał Francesco szansę na prawdziwy rozwój. Pewnego dnia wziąłem mój sztab na rozmowę. Instrukcja była krótka. Biada każdemu, kto rozpuści plotkę w środowisku i jak dobry jest ten Totti. Wszyscy wiemy, jaki jest Rzym. Nie chciałem, żeby ktokolwiek próbował mącić mu w głowie. Strzegłem tego chłopaka. Miał przecież 17 lat, opowiadał Mazzone. Tottiemu na pewno pomogła kontuzja Giuseppe Gianniniego, ówczesnego kapitana drużyny. Starsi kibice mogą pamiętać go z mundialu w 1990 roku, kiedy operował za plecami Roberto Baggio. W tamtych czasach to była wielka gwiazda Romy i idol młodego Francesco. Jego ksywka Il Principe, czyli książę, doskonale oddawała jego status. Ale kiedy Giannini doznał kontuzji, Mazzone naturalnie postawił na Tottiego. Francesco wszedł w miejsce swojego idola, a Roma natychmiast odzyskała formę. Tak na marginesie ciekawą historią jest 18 Tottiego, kiedy o północy do jego drzwi zapukał właśnie Giuseppe Giannini. Il Principe przyszedł osobiście pogratulować i przekazać mu życzenia. Francesco był tak zaskoczony, że prawie nie mógł mówić. To był gest, który pokazywał klasę Gianniniego i jaki szacunek miał dla młodego następcy. Co ciekawe, potem, gdy Giannini wrócił po kontuzji i zagrał słabo, Mazzone szybko zmienił go na Tottiego. Media były za tym, by mocniej stawać na Francesco. Giannini, przytłoczony presją, poprosił trenera o niewystawianie go do końca sezonu. Zapowiadał też odejście z Romy. To był dziwny moment dla młodego Francesco, który musiał obserwować, jak jego idol obrywa, tylko dlatego, że on sam zaczął grać lepiej. Oczywiście trener nie chciał spełnić próśb Gianniniego. To był za dobry piłkarz, by totalnie go pominąć. Za legendą wstawili się też kibice, con noi sei sempre titolare. Z nami zawsze jesteś w podstawie, brzmiał jeden z wielkich transparentów wywieszonych na Stadio Olimpico.
Prawdziwy szok przyszedł w sezonie 96-97, gdy Roma zatrudniła Carlosa Bianchiego, argentyńskiego trenera z wielkim dorobkiem w Ameryce Południowej. Bianchi od razu jasno dał do zrozumienia, że chce kupić Jariego Litmanena z Ajaxu Amsterdam. Czuć było, że coś się w klubie zmienia. Argentyńczyk co chwilę w mediach nazywał Fina najlepszym piłkarzem świata i totalnie ignorował Tottiego. Rzymscy dziennikarze z perspektywy czasu nazywają tamten okres kluczowym dla kariery Francesco. Bo o dziwo był bliski odejścia do Sampdorii. Okazuje się, że zima 1997 roku zupełnie mogła zmienić bieg historii, ale wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Roma w lutym zagrała na Torneo Città di Roma, czyli na turnieju Rzymu. To był jakiś dziwny twór, gdzie obok Romy pojawiły się jeszcze Ajax Amsterdam i Borussia Mönchengladbach. Totti w ogóle miał nie brać w tym udziału, bo to był weekend na mecze kadry, ale sensacyjnie nie dostał powołania do młodzieżówki. Zagrał więc w turnieju i to tam pokazał ogromną klasę. Jego talent oczarował wszystkich, łącznie z Bianchim. To wtedy prezes Romy Franco Sensi powiedział: Totti jest lepszy niż Litmanen, potrzebujemy kogoś takiego jak on. Nie wyobrażam sobie, by odszedł z Romy, powiedział Sensi. Bianchi mimo wszystko dalej upierał się na transfer Litmanena. W pewnym momencie wypalił: albo Litmanen, albo ja. Franco Sensi tylko się uśmiechnął. Był Rzymianinem i naturalnie wolał Tottiego niż Litmanena. Ostatecznie Bianchi stracił szatnię w marcu, a w kwietniu został zwolniony. Sensi od razu ruszył na poszukiwania nowego trenera. Co ciekawe, znalazł go po drugiej stronie miasta. Zdenek Zeman, Czech uzależniony od papierosów i ofensywnego systemu 4-3-3, właśnie został zwolniony z Lazio. Zeman był znany z Zemanlandii, spektakularnej gry do przodu, którą stworzył wcześniej w Fodzi. Jego pierwszy kontakt z Tottim był prosty i bezpośredni. Wbiegaj w pole karne, a potem strzelaj. Z takimi stopami musisz zawsze strzelać. To pod okiem Zemana Francesco dostał legendarny numer 10, a jego nazwisko zaczęło mocniej rozbrzmiewać we Włoszech. Totti w systemie Zemana grał na lewej pomocy, ale z możliwością schodzenia do środka, by uderzać swoją prawą, mocniejszą nogą. Zaczął częściej dryblować, był też coraz silniejszy fizycznie. Zeman już w swoim 5. ligowym meczu rozwalcował Napoli 6-2. Taki futbol ewidentnie sprzyjał Tottiemu. Jednocześnie zaczęły kształtować się jego charakterystyczne zagrania, efektowne podcinki oraz gra piętką. To nie było efekciarstwo, ale sprytny sposób na pokonanie przeciwników i dokładne dogrania do kolegów. W międzyczasie jego status w zespole tak urósł, że zaczął kłócić się z kapitanem Aldairem o szafkę w szatni. Obaj chcieli mieć szafkę obok okna, bo Francesco lubił świeże powietrze przed meczem, a Aldair potrzebował światła do czytania gazet. Oczywiście szybko znaleźli kompromis i dzielili tę szafkę przez cały sezon. Totti trzymał tam buty i strój, a Aldair gazety i inne drobiazgi. To pokazuje też, jak lubianym gościem w szatni był Totti. Starszy Aldair znakomicie dogadywał się z młodszym kolegą. W 1998 roku wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Piłkarze Romy wybrali na kapitana Aldaira, ale ten zrzekł się opaski i przekazał ją 22-letniemu Francesco. Zastanawiałem się, co dla niego i dla miasta oznaczałoby zostanie kapitanem. Był wieloletnim kibicem i jednym z najbardziej utalentowanych zawodników. Pomyślałem, że to dla niego ważne, żeby zostać kapitanem tej drużyny, a potem wręczyłem mu opaskę, opowiadał Aldair. To był moment, w którym chłopak z dzielnicy San Giovanni oficjalnie stał się liderem swojego ukochanego klubu. Dopiero skończył być nastolatkiem, a już dźwigał na sobie ogromną odpowiedzialność. Można powiedzieć, że to wtedy skończyła się jego młodość. Kiedy został kapitanem Romy, jego rodzinna dzielnica wypełniała się kibicami, a z domu rodziny Tottich zaczęły znikać nawet wycieraczki. Kibice brali wszystko. Ta miłość fanów stała się ostatecznie przyczyną przeprowadzki do spokojniejszej dzielnicy Casal Palocco, 30 km od Stadio Olimpico. Sporym zaskoczeniem było to, że Totti nie dostał powołania na Mistrzostwa Świata we Francji w 1998 roku. Z drugiej strony dopiero po tym turnieju zaczął błyskawicznie wspinać się na szczyt. Jesienią strzelił wyrównującą bramkę na 3-3 w derbach Rzymu. Na zegarze była 81 minuta. Roma znakomicie grała w ostatnim kwadransie. W sezonie 98-99 Totti został okrzyknięty najlepszym młodym piłkarzem Serie A. Kiedy dziennikarze pytali go o taktykę Zemana, Francesco odpowiadał: nie wiem, Zeman mówi biegnij i strzelaj. Ja biegam i strzelam, odpowiadał Totti. Cała rozmowa trwała jakieś 30 sekund. Już wtedy media podłapały, że Totti, mówiąc wprost, nie jest zbytnio rozgarnięty. Trochę też wynikało to z jego rzymskiego dialektu. Nigdy nie szukał pięknych słów. Po prostu był chłopakiem z sąsiedztwa. Mówił podwórkowym językiem, zamiast szukać ozdobników.
Jedna z anegdot mówi na przykład o tym, jak uczył włoskiego Japończyka Hidetoshiego Nakatę. Niestety gadał po swojemu, więc kiedy Nakata powtarzał jego słowa, nikt potem i tak go nie rozumiał. Cała nauka włoskiego poszła na nic. W czerwcu 1999 roku z Romy odszedł Zeman, a przyszedł Fabio Capello. Celem było mistrzostwo Włoch. Drużyna zaczęła grać innym systemem, w którym Totti był ofensywnym, środkowym pomocnikiem. Niestety to nie był dobry sezon Romy. W Serie A zajęli 6. miejsce i aż 18 punktów tracili do Lazio. Co gorsze, to w drugiej części miasta świętowano w tym czasie mistrzostwo kraju. Ekipa Svena Jorana Erikssona grała niesamowicie i to ona rządziła w Rzymie. Francesco opowiadał po tym, że zamknął się wtedy w mieszkaniu na kilka dni, zasłaniając okna i rolety. Opisywał to jako najgorsze dni, jakie kiedykolwiek przeżył w tym mieście. W głowie miał już jednak plan zemsty. Kolejny sezon oznaczał nowe otwarcie. W 2000 roku Fabio Capello i dyrektor sportowy Franco Baldini postanowili przeprowadzić transferowy hit. Ich celem był Gabriel Omar Batistuta, argentyński snajper z Fiorentiny, jeden z najlepszych napastników na świecie. Ciekawe są zresztą kulisy tego transferu. Jedna z historii mówi, że Baldini i Capello wymyślili genialny plan. Spotkali się mianowicie z dziennikarzem Corriere dello Sport i rozpuścili plotkę, że transfer Batistuty jest już domknięty. W Rzymie takie rzeczy od razu przyjmowane są żywiołowo. Gdy kibice uwierzyli, zaczęli świętować. Prezes Franco Sensi był zmuszony spełnić oczekiwania. I chwilę potem rzeczywiście kupił Argentyńczyka. Co ciekawe, nikt w historii piłki w tamtych czasach nie zapłacił takich pieniędzy za zawodnika, który był już po 30. Batistuta szybko zaczął się spłacać. W swoim pierwszym sezonie w Romie zagrał w 28 meczach Serie A i strzelił 20 goli. Bardzo dobrze wyglądał trójkąt Batigol, Montella, Totti. Chociaż kluczową rolę w tamtym sezonie odegrał m.in. rezerwowy Hidetoshi Nakata, o którym nagrałem niedawno odcinek. Na ostatniej prostej sezonu Juventus prowadził z Romą 2-0 po golach Del Piero i Zinedina Zidana. Capello zaryzykował, przeprowadził śmiałe zmiany. Wprowadził Montellę i Nakatę, to Japończyk dał sygnał do powrotu. Zagrał tak, że Roma zdobyła cenny punkt i pozytywnie napędziła się w końcówce sezonu. Rzymianie ostatecznie pierwszy raz po 18 latach wygrali Mistrzostwo Włoch. Tamten remis był niezwykle cenny, wyprzedzili Juventus o 2 punkty. Totti był niekwestionowanym liderem tamtej ekipy, strzelał niesamowite gole, asystował, do tego fantastycznie wykonywał rzuty wolne. Jedno mistrzostwo w Rzymie to jak 10 gdzie indziej, powiedział w 2001 roku. I miał rację, wieczne miasto świętowało przez cały tydzień. Totti był gwiazdą Romy i gwiazdą Serie A. Stał się też zawodnikiem reprezentacji Włoch, a jego podcinka w półfinale Euro 2000 z Holandią przeszła do historii. Bramkarz Edwin van der Sar poczuł się ośmieszony. Najlepsze jest to, że Totti był tak pewny siebie, że przed strzałem podszedł do Luigiego Di Biagio. Teraz zrobię łyżeczkę, powiedział Totti. Łyżeczkę, czyli po włosku il cucchiaio. Tak we Włoszech nazywane jest uderzenie, które u nas określa się jako panenkę albo po prostu podcinkę. Włosi przegrali potem w finale z Francją w dramatycznych okolicznościach, chociaż po latach wielu ekspertów wskazuje na Tottiego jako najlepszego gracza tamtego spotkania. Włoch stworzył 2 doskonałe sytuacje Del Piero, ale piłkarz Juventusu nie był w stanie ich wykorzystać. Totti w pewnym momencie stał się elementem kultury popularnej, to wtedy zaczęły powstawać dowcipy na jego temat. Na przykład taki: Francesco, co znaczy carpe diem? Daj mi spokój, nie mówię po angielsku, miał odpowiadać Totti. Po latach jeden z dziennikarzy zaproponował mu wspólną książkę. Jeśli wszyscy się z ciebie śmieją, zacznij się śmiać z siebie pierwszy. Wtedy ty kontrolujesz żart, a nie żart ciebie. Tak tłumaczył autor Maurizio Costanzo. No i oczywiście potem wyszła książka, sprzedała się w ponad 1 000 000 egzemplarzy. Cały dochód przekazano UNICEF, którego ambasadorem został Totti. Sukces pierwszej książki doprowadził do powstania całej serii. Efekt społeczny był natychmiastowy. Media zaczęły pisać o Tottim jako o kimś inteligentniejszym niż się wydaje. Kibice innych drużyn, którzy wcześniej go wyśmiewali, teraz szanowali go za dystans do siebie. Lekcja była prosta: lepiej śmiać się z siebie pierwszym, niż czekać, aż inni zaczną śmiać się z ciebie. Można powiedzieć, że w tamtym czasie Totti stąpał po szczycie globalnej piłki. Widać to chociażby po tym, że zagrał w słynnej reklamie Nike pod tytułem Secret Tournament. Niestety na mundialu w 2002 roku zagrał słabo, tak jak całe Włochy. W dodatku w dogrywce z Koreą został wyrzucony z boiska za symulowanie. Tak twierdził arbiter, bo powtórki pokazywały, że miał prawo się przewrócić. Sędzia wlepił mu drugą żółtą kartkę
a Totti osłabił Włochów. Sędziowanie w tym meczu to zresztą historia na oddzielny odcinek. Ekwadorczyk Byron Moreno, mówiąc wprost, przekręcił Włochów. Piłkarze Giovanniego Trapattoniego odpadli już w fazie 1/8 finału. Okres w kadrze w tamtym czasie był dla Tottiego rozczarowaniem. Zaraz potem przyszło przecież Euro 2004. Rywalami w grupie byli Duńczycy, Szwedzi i Bułgarzy. Jednak Włosi nie zdołali awansować do fazy pucharowej. Pomógł w tym Totti, który w pierwszym meczu grupowym z Danią opluł Christiana Poulsena i został zawieszony na 3 mecze. Jedyna rzecz, jakiej żałuję w całej mojej karierze, to właśnie oplucie Poulsena. Nie miałem zamiaru tego zrobić i nigdy wcześniej tak się nie zachowywałem. Do tej pory jest mi przykro z tego powodu. To był impuls. Potem sytuacja została wyolbrzymiona, ale to jest normalne. Relacjonował tamto zdarzenie po latach. Te wszystkie trudne chwile zostały wynagrodzone na mundialu w 2006 roku. Włosi zostali mistrzami świata, a Totti odegrał bardzo ważną rolę. Kiedy Azzurri w fazie pucharowej potwornie męczyli się z Australią, sędzia w 95 minucie odgwizdał rzut karny. Do piłki podszedł zawodnik z numerem 10 i pewnym strzałem zapełnił Włochom awans do ćwierćfinału. Podczas mundialu zanotował także 4 asysty. Był liderem tej klasyfikacji razem z Argentyńczykiem Juanem Romanem Riquelme. Trzeba też pamiętać, że w tamtym czasie Totti był świeżo po poważnej kontuzji. Na turnieju w Niemczech grał z metalową płytką i śrubą w kostce. Mimo to Marcello Lippi mocno mu ufał i docelowo miał rację. Totti po latach mówił, że wsparcie selekcjonera mocno motywowało go, gdy walczył z czasem. Marcello Lippi był tak empatyczny, że dzwonił do niego do szpitala. Któregoś dnia rzucił krótkie „widzimy się w Niemczech”. To była obietnica, która dała Francesco siłę do walki. A puentą tej historii było Mistrzostwo Świata. W międzyczasie Totti dalej był symbolem Romy. Zmieniali się trenerzy i piłkarze, a on nadal trwał. Najbliżej odejścia był wtedy, gdy zgłosił się Real Madryt. Florentino Perez tak naprawdę od 2001 roku zabiegał o transfer Włocha. Wracał kilka razy i zawsze słyszał nie. Totti mówił, że najbliżej odejścia był w 2004 roku. Przez kilka dni miałem jedną nogę tam, a drugą tutaj. Naprawdę mocno się wahałem, mówił po latach. Real oferował mu najwyższe zarobki w światowym futbolu. To pokazuje, jaki status miał wtedy kapitan Romy. Mógł grać z Ronaldo il Fenomeno, z Zidanem albo z Beckhamem. Dostałby jeszcze większy globalny rozgłos i być może wygrałby Ligę Mistrzów. Ale ostatecznie Totti pozostał wierny swojemu miastu. Całe życie spędził w Rzymie. Gdy podejmujesz decyzję z sercem, to ta decyzja nie może być zła, mówił Totti. W tamtym czasie był tak zakochany w Romie, że po bramce z Lazio przeskoczył przez barierkę i przejął kontrolę nad jedną z kamer. Takie momenty budowały jego legendę. Był bożyszczem tłumów. Wiedział, jak sterować emocjami fanów. Od 2005 roku trenerem Romy był Luciano Spalletti. Przychodził z opinią innowatora, który potrafi wydobyć maksimum z dostępnych piłkarzy i stworzyć nowoczesny, ofensywny futbol. To Spalletti zrobił coś, czego nikt wcześniej nie próbował. Przesunął Tottiego z pozycji numer 10 na pozycję numer 9, ale w zupełnie nowej roli. Francesco nie miał być klasycznym napastnikiem czekającym w polu karnym, lecz fałszywą dziewiątką, zawodnikiem rozpoczynającym akcję z głębokiej pozycji. Spalletti robił to jeszcze zanim ten sam patent upowszechnił Pep Guardiola. Po powrocie z mundialu jako mistrz świata, Totti u Spallettiego rozpoczął najlepszy okres swojej kariery klubowej. Trener udoskonalił system, a Francesco grał nieziemski futbol. 26 goli w Serie A, 16 asyst, do tego europejski złoty but. Pierwszy dla włoskiego piłkarza od czasów Roberto Baggio. Totti był w tamtym czasie maszyną do strzelania pięknych bramek. Lobował z 30 metrów w meczu z Sampdorią. Przeciwko Juventusowi popisał się fantastycznym rzutem wolnym, a w derbach z Lazio strzelił piętką. W tamtym sezonie zabrakło tylko Mistrzostwa Włoch. Roma przegrała i usadowiła się na drugim miejscu, tuż za Interem. Francesco to nie jest piłkarz, to jest artysta, który maluje obrazy stopami. Moja robota to tylko dać mu odpowiednie pędzle, mówił Spalletti. Zdenek Zeman z kolei, zapytany w tamtym czasie o 5 najlepszych piłkarzy świata, odpowiedział bez wahania: Totti, 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 Totti i jeszcze raz Totti. W Rzymie był tak popularny, że już dawno przestał zapędzać się do centrum. Gdyby tylko wysiadł tam z samochodu, zostałby zadeptany jak jakieś schody hiszpańskie albo Koloseum, do którego zresztą kiedyś porównał go Luciano Spalletti. Łatwiej usunąć z Rzymu Koloseum niż Francesco Tottiego, powiedział Spalletti. Ale jego kariera to także skandale. Jeden z nich miał miejsce podczas spotkania Interu z Romą w Pucharze Włoch. Rzymianin dał się sprowokować Mario Balottellemu i jego zaczepkom słownym. Tak przynajmniej twierdził Totti. Pod koniec meczu biegł za Balottellim i wymierzył mu brutalnego kopniaka pod kolano.
Nawet nie udawał, że próbuje trafić w piłkę. A gdy bal padł na trawę i zaczął zwijać się z bólu, doświadczony kolega kopnął go jeszcze lekko w głowę. Z czerwoną kartką schodził do szatni na oczach selekcjonera reprezentacji Włoch Marcello Lippiego, który myślał, by namówić go na Mundial RPA. Totti nazwał mnie czarnuchem, tłumaczył Balotelli w La Gazzetta dello Sport. Nie dziwi mnie jego zachowanie, ponieważ jestem dużo lepszym piłkarzem od niego, dodawał Balo. Niektóre źródła mówiły, że Balotelli nazwał Tottiego Rzymianinkiem. Nie obraził go jako piłkarza, nie skrytykował jego umiejętności, ale zaatakował jego pochodzenie i jego miasto. Ta historia pokazuje, kim naprawdę był Totti. Można było go sprowokować jako piłkarza, krytykować jego grę, wyśmiewać jego wypowiedzi, ale nikt nie mógł dotknąć Rzymu. Francesco zawsze mówił, że jest najpierw Rzymianinem, a dopiero potem piłkarzem. Dla niego atak na miasto był atakiem na jego tożsamość, na jego rodzinę, na wszystko, co kochał. Lata później, gdy Balotelli dojrzał, przeprosił Tottiego za tamten incydent. Francesco przyjął przeprosiny. To był też czas, kiedy w Romie pracował Włoch Claudio Ranieri, nazywany często Tinkermanem, bo uwielbiał eksperymentować ze składem i taktyką. 33-letni Totti był już weteranem, który potrzebował stabilności, a nie wiecznego mieszania w kotle. Ranieri wprowadził rotację na każdej pozycji, łącznie z kapitanem. Francesco po raz pierwszy w karierze regularnie zaczynał mecze na ławce. Nie z powodu kontuzji czy formy, ale z powodu rotacji. Ogólnie Totti w Romie nie zawsze szedł ramię w ramię z trenerami. Na przykład Luis Enrique też często sadzał go na ławce. Trener ma swoje pomysły, ja mam swoje. Czasami się zgadzamy, a czasami nie. Ale to ja jestem tutaj od 18 lat, a nie on, powiedział w pewnym momencie Francesco. To było jasne, że z wiekiem będzie grywał mniej i że przestanie wykręcać takie liczby jak dawniej. Gdy w 2016 roku Luciano Spalletti wrócił do Romy, wszyscy oczekiwali powtórki z lat 2005-2009. Rzymianie grali wtedy atrakcyjny futbol, ich rozmach robił wrażenie. Podczas drugiej kadencji Spallettiego Totti miał już jednak 39 lat. Wciąż był kapitanem i ikoną klubu, ale czasu nie dało się oszukać. Spalletti przybył z jasną wizją budowania drużyny na przyszłość. Francesco tymczasem był częścią przeszłości. W sezonie 2016-2017 Totti tylko raz wyszedł w podstawowym składzie. Bywały momenty, kiedy oskarżał zwierzchnika, że ten nie okazuje mu szacunku, w domyśle nie daje mu grać. Relacje obu panów ograniczały się, to jest dokładny cytat z włoskich mediów, do suchych dzień dobry oraz do widzenia. Spalletti w jednym z wywiadów mówił, że odbierał nawet telefony od syna, który nie umiał pojąć, jak ojciec mógł pokłócić się z Tottim. Ale Spalletti za każdym razem odpowiadał tak samo: trenuje Romę, a nie Tottiego. Bywały mecze, kiedy fani buczeli na trenera. Spalletti w pewnym momencie miał już dość. Gdybym wiedział, że tak będzie, nie wróciłbym do Romy, odpowiadał Spalletti. Od miesięcy nie słyszę o niczym innym, tylko o Tottim. 30 kwietnia 2017 roku Il Capitano miał 40 lat, kiedy Roma grała z Lazio w derby della Capitale. W powietrzu czuć było klimat ostatnich derbów Tottiego w historii. Jeszcze 2 lata temu potrafił strzelić Lazio 2 gole, uratować drużynie remis, a potem zrobić sobie selfie z kibicami. Zdjęcie to momentalnie obiegło świat, ale w 2017 roku okoliczności były odmienne. Spalletti oczywiście zaczął z nim na ławce, dopiero na ostatni kwadrans Totti wszedł za Daniele De Rossiego. Miesiąc później, 28 maja 2017 roku, oficjalnie zakończył karierę w meczu z Genoą, płacząc jak dziecko, razem z całym miastem. Po 25 latach profesjonalnej gry, król Rzymu szykował się do abdykacji. Stadio Olimpico zaczęło się zapełniać na godziny przed meczem, ale to nie były tłumy spragnione futbolu. To była procesja, rodziny z 3 pokoleń, dziadkowie niosący wnuki na ramionach. W futbolu rzadko spotyka się takie historie. Paolo Maldini czy Javier Zanetti w Europie też byli ludźmi jednego klubu, ale oni nie musieli tyle poświęcać. Wygrywali tytuły, byli częściami silnych zespołów. Totti tymczasem w swoim najlepszym czasie mógł walczyć o złotą piłkę, wygrywać Ligę Mistrzów z Realem, a i tak pozostał wierny Rzymowi. Kiedy schodził z murawy, 68 000 ludzi wstało jednocześnie. Francesco okrążał cały stadion. Trybuna za trybuną, sektor za sektorem, dziękował każdemu, machał do każdego, próbował dotrzeć wzrokiem do każdego serca, które dla niego biło. Tej nocy Rzym nie spał, l'ultimo gladiatore, ostatni gladiator, pisały włoskie media. Ale żaden nagłówek tak naprawdę nie umiał oddać tego, co właśnie się stało. Rzym pożegnał się nie tylko z piłkarzem, pożegnał się z częścią swojej duszy. Roma bez Tottiego to Rzym bez słońca. Takie zdanie pada na początku filmu Mi chiamo Francesco Totti i trudno się z nim nie zgodzić.
Po zakończeniu kariery Roma zaproponowała Francesco pozycję dyrektora technicznego. Na papierze wyglądało to idealnie. Legenda zostaje w klubie. W rzeczywistości okazało się katastrofą. Totti nie miał doświadczenia w zarządzaniu, nie rozumiał finansów, kontraktów i mechanizmów transferowych. A co gorsze, wszyscy w klubie traktowali go jak ikonę, nie jak pracownika. Trudno wydawać polecenia człowiekowi, który przez dekady był twoim idolem. Gdy Roma zatrudniła Hiszpana Monchiego jako dyrektora sportowego, powstał konflikt kompetencji. Monchi miał doświadczenie z Sewilli, Totti miał doświadczenie tylko z boiska. Hiszpan traktował Francesco jako przeszkodę w modernizacji klubu. W czerwcu 2019 roku, podczas dramatycznej konferencji prasowej, Totti ogłosił odejście z Romy. Mówił z goryczą: zostałem odsunięty od wszystkich decyzji, nikt nie pytał mnie o zdanie. Traktowano mnie jak maskę, którą wystawia się przed mediami, opowiadał Totti. Tego dnia Francesco ponownie pożegnał się z Romą, tym razem jako człowiek, a nie jako piłkarz. Po odejściu z Romy Francesco skupił się na tym, co rozumiał najlepiej, na rozwijaniu młodych talentów. Totti Sporting Club, szkółka piłkarska prowadzona przez jego brata Riccardo, stała się jego nowym domem. Założył też agencję menedżerską i o dziwo zaczął grać w amatorskiej lidze w Rzymie. To wtedy filmy meczów Tottiego w Lidze Ósemek regularnie stawały się wiralami w mediach społecznościowych. Jeden z jego wolnych strzelonych w 2020 roku obejrzało ponad 10 milionów ludzi na YouTubie. Co ciekawe, nawet w 2024 roku Totti rozważał powrót do profesjonalnej piłki. Jak sam mówił, dzwoniły nawet kluby Serie A. Ale to byłby totalny bałagan, grać w wieku 48 lat, śmiał się potem Totti. Z drugiej strony to pokazuje jego znakomitą formę fizyczną. Tak naprawdę nigdy nie skończył ze sportem. Obecnie aktywnie gra w padla w różnych turniejach. Ciągle jest też nośnym tematem w mediach. Na przykład wiosną został potężnie skrytykowany za to, że poleciał do Rosji na jedną z gal komercyjnych. Dostał za to sumę z 6 zerami, ale opinia publiczna była w szoku. Nie mogła zrozumieć, dlaczego ich idol lata promować kraj, który napadł na Ukrainę. Inną rysą w jego życiu jest rozpad małżeństwa z Ilary Blasi. Kiedy się żenili w Rzymie, przez uroczystość ślubną wstrzymano na kilka godzin ruch. Tak duże było poruszenie ludzi. Mówiono o nich włoscy Beckhamowie. Po latach to wszystko się rozpadło. Ona mówiła, że Totti ją zdradzał, a Totti, że ona jego. Oczywiście nie ma sensu za bardzo rozwijać tego tematu, bo są to już rzeczy pozapiłkarskie, ale sam wątek warto na pewno odhaczyć. Totti w 2021 roku powiedział: zdradzałem wszystkie moje dziewczyny, ale nigdy nie zdradziłem Romy i nigdy nie zdradzę. Kiedyś na stronie The Players Tribune ukazał się piękny list Tottiego do samego siebie. Opowiada w nim o dzieciństwie i o tym, jaką drogę przebył. Ludzie pytają mnie, dlaczego spędziłem całe życie w Rzymie, ale Rzym to moja rodzina, moi przyjaciele, ludzie, których kocham. Rzym to morze, góry i zabytki. Rzym to oczywiście też Rzymianie. Wyjątkowi ludzie. Rzym jest żółto-czerwony, dla mnie Rzym jest całym światem. Ten klub, to miasto było moim życiem. Sempre, czyli po prostu zawsze. I to tyle ode mnie w tym odcinku. Jeśli spodobała wam się ta historia, to śmiało piszcie opinię w komentarzach, dawajcie łapki w górę i podbijajcie w aplikacji mobilnej. Dziękuję wam za aktywność we wrześniu, bo pierwszy raz ten kanał w ciągu miesiąca przekroczył 500 000 wyświetleń. Uważam, że to mega liczba, a ja sam mam coraz większą motywację, by podkręcać tempo i wrzucać nowe filmy z jeszcze większą regularnością. Pozdrawiam i do następnego.